Takie małe lotnisko w Santa Maria jest niesamowite, dlatego że wszystko tutaj przebiega bardzo szybko i bardzo bezproblemowo. Natomiast ja z tego lotniska dzisiaj niestety nie lecę, z tego lotniska wypożyczam samochód. A wyruszam do Ameryki Centralnej po raz pierwszy, kraj Panama, miasto Panama City i później okolice. Jestem podekscytowany, mam jeszcze dużo czasu, żeby dotrzeć na lotnisko, się zorganizować, także powoli stąd wyruszam i może zobaczymy, czy gdzieś uda się zatrzymać po drodze w ciekawym miejscu, albo się nie uda. Ja mam dużą trudność ze spaniem w samolocie, a że dzisiaj mam całonocny lot, może nie cało, ale przeważnie nocny, to stwierdziłem, że może spróbuję wziąć jakieś tabletki nasenne i zobaczę, czy to mi pomoże. Wiem, nie tak byście się spodziewali, że wygląda apteka, ale tak właśnie jest. Kupicie nawet browary, winiacze i inne tego typu rzeczy, jak klapki na plażę. No i tutaj jest cała sekcja suplementów, czy tam powiedzmy jakichś leków, a tam gdzie jest na górze napisane pharmacy, no to dostajecie rzeczy, które są do wzięcia po prostu z receptą. Bardzo ładnie niebo dzisiaj wygląda, a ja kupiłem to, co potrzebowałem, mam tutaj tabletki na sen. Zobaczymy, czy to zrobi robotę. Spójrzcie na te drzewa tutaj, no coś niesamowitego. To jest Santa Barbara. Tutaj pomiędzy Santa Barbara i Ventura jest bardzo ładnie. Po prawej stronie jest ocean, palmy, plaże. Całkiem dużo ludzi jest na tych plażach. Lipa trochę, że może jest tam głośno od samochodów, ale widoki tu są po prostu przepiękne. Przed samym Los Angeles już jest tak fajnie, jest górzyście i to jest ciekawe, bo trochę bardziej na wschód, może godzinę drogi stąd, kiedy tutaj mamy 25 stopni Celsjusza, to tam można jeździć na nartach. Niektórzy ludzie robią sobie takie wyzwanie, że jednego dnia jeżdżą na snowboardzie i tego samego dnia również surfują na desce. Także Kalifornia daje te możliwości i myślę, że mało ogólnie jest miejsc na świecie, które oferują podobne możliwości. Dlatego wielu ludzi chce tutaj mieszkać ze względu na pogodę choćby nawet. No i przez to te ceny po prostu przy ich zarządzaniu idą tak bardzo do góry, że z roku na rok jest coraz trudniej, żeby tutaj przetrwać. Ja osobiście mam kilku znajomych, którzy w ostatnim czasie się stąd po prostu wyprowadzili, dlatego że pomimo iż mają pracę, które potrafią im płacić potężne pieniądze, to nie są w stanie tutaj spokojnie funkcjonować i cokolwiek odłożyć. Także ludzie opuszczają te miejsca i na przykład ktoś stąd pojechał do Kansas czy Missouri, tam gdzie jest taniej, zarabiają mniej, a mimo wszystko mają takie spokojniejsze życie na dość podobnym standardzie. Także to wszystko jest kwestia wyborów, a co właśnie w Ameryce jest ciekawe, to, że ludzie się przeprowadzają bardzo często w poszukiwaniu możliwości. Tu w lusterku możemy zobaczyć Toyotę Mirai, bardzo rzadkie zjawisko w Ameryce. Ona jest napędzana wodorem i zastanawiam się w sumie, gdzie się ją tankuje. Tam elegancko zachodzi słońce, a ja tutaj tankuję samochód. Sobie właśnie przypomniałem, że kiedyś już na tej stacji tankowałem. Jest tutaj niezwykle tłoczno. I ciekawie jest widać, że miesza się tutaj taka dzielnica, która próbuje być w miarę dobrą, z taką, która dobrą nie jest. I widać, że przechodzą przez taki proces zmian. Paliwo jak się tankuje i płaci się kartą kredytową, to kosztuje 4,60 za galon, a jak się tankuje i płaci gotówką, to jest 4,30. Nie widziałem nigdy tak dużej różnicy, przeważnie to jest 5-10 centów. Ciekawe to jest. Przejechałem dosłownie 200 metrów, no i już coraz więcej tutaj w tym miejscu jest bezdomnych, jakieś takie opuszczone budynki. Nieciekawie to wygląda. A tam pięknie księżyc świeci z jednej strony, z drugiej słońce zachodzi. Elegancki temat. Kiedyś nagrywałem, nie mogłem się nadziwić, że było tutaj wypożyczanie DVD. Rok później jest nadal 2026 rok.
szczęśliwi, mają się dobrze. Tu się Pyra podpisał, ja go znam, z Poznania jest. Całe to centrum oddawania samochodów z wypożyczalni jest parę kilometrów od lotniska, no i stąd później się jedzie autobusem na lotnisko. Niesamowite, jak ogromne to jest, ile tych samochodów tutaj jest. Ja tu byłem przez 10 minut, to przyjechało, nie wiem, ze 30-40 samochodów. To jest crazy. To wszystko wygląda jak na taki projekt, który jest jeszcze w budowie. Drugie i trzecie piętro tego budynku są zamknięte. Natomiast wydaje mi się, że będzie można tu dojechać po prostu kolejką. O! Oopsie. Plantaina trzeba obtoczyć w soli. Trzeba go obtoczyć w soli, zanim się go usmaży. To jest ciekawostka. Operacja zmiażdż banana. Panamska wieś. Niesamowicie ciekawe takie połączenie wsi z dżunglą. Ta roślinność, to wszystko jest takie dla mnie zupełnie nowe. Zupełnie inne. Klima, zaraz będę jadł jakiś kolejny posiłek i może wyruszymy w jakąś okolicę tutaj. Takie egzotyczne miejsce no nie byłem nigdy. Byłem w Meksyku gdzieś tam, powiedzmy turystycznie, w jakimś resorcie, ale żeby tak pośród lokalnej społeczności być w Ameryce Centralnej, gdzieś tutaj na prowincji, no to nie i naprawdę wygląda to dość ciekawie. No i mamy taki przysmak Ameryki Centralnej. Kukurydza, wołowina, gulasz, jest to chyba jakiś taki ziemniak słodki, no i do tego ten plantain. Prosiłem, bo bardzo mi te ziemniaki, te banany smakowały. Także rozpoczynam wieczerzę. Zaszedłem jeszcze do supermarketu i jestem zaskoczony, bo te supermarkety wyglądają dosłownie niemalże identycznie, tak jak supermarkety w Polsce. I dużo inaczej niż te, które mamy w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Lokalne specjały. Napoje, no takie typowo, część jest amerykańska właśnie, czy tak powiedzmy europejska, no i część ma jakichś swoich takich wynalazków. Nigdy jeszcze nie byłem tak blisko równika i jeszcze nigdy nie czułem takiego słońca. Czyli to jednak prawda. Z tego co dobrze zrozumiałem, to jest drzewo tekowe, z którego robi się meble drzewotekowe. Nie chcę tutaj oczywiście mówić głupot, bo nie jestem pewien, czy dobrze to przetłumaczyłem z hiszpańskiego, ale to jest tak zwany tek. Ma też ogromne liście, te liście dają dużo cienia. Lokalsi, jak tylko wychodzą z cienia, to od razu rozkładają parasole i chronią się przed tym słońcem. No ale tutaj w tym momencie już widzimy, ten zielony kolor jest po prostu wszechobecny, dominujący. Fajnie, bo jeszcze nie ma pory deszczowej. Ona niedługo się zacznie, także wydaje się, że trafiłem z pogodą. Tu właśnie dobry przykład tego, jak wraz z tym rozwojem linii metra rozwija się infrastruktura dookoła, sieci wodociągowe. Akurat dzisiaj zebrali wodę w tym miejscu, gdzie ja jestem. Czyli przypuszczam, że właśnie coś związanego z tym robią. Co ciekawe jest to w domach ludzie tutaj nie mają ciepłej wody. Jest tylko zimna woda i to wystarcza, no bo tak naprawdę prysznic, nawet jeżeli się bierze, to przy tych temperaturach nie ma się ochoty używać ciepłej wody. Jestem ciekaw, jak jest w porze deszczowej, czy też tak jest, no ale... To drzewo mango. Nie wiedziałem, że mango jest takie duże w ogóle. Ta podróż to mi uświadamia, ile rzeczy nie wiem, ile rzeczy jeszcze nie próbowałem i nie znam. A to jest kawa. Ludzie mają swoją własną lokalną kawkę tutaj i piją ją normalnie. Może skosztuję. Tego się używa jako naturalnego barwnika spożywczego do tamales. A to jest liść.
liść, z którego się robi tamales. To jest ciekawostka. To jest właśnie farma, którą dziadkowie Kianet kiedyś uprawiali. No ale teraz w związku z tymi zmianami i z tym metrem się okazuje, że część tej farmy będą musieli sprzedać, więc już tutaj nic nie robią. Ale koniec końców i tak się cieszą, bo to może być dla nich korzystne. A w tle widzimy kokosik. Także chyba jeszcze nie przyszedł na niego czas, ale może jakieś lokalne kokosiki spróbujemy. What is that? Tamarindo. Tamarindo. Yeah. Do I eat it like that? Yeah, you can. Trayendo al yerno a la finca. How do you eat that? Saquen la finca cocinada. You can open it. Ain't no way. Try. Bardzo niewiele tego jest. Wewnątrz to jest więcej peski niż tego. A to smakuje jak taka marmolada brzoskwiniowa. Kwaśna. Chodzi o to, że tu puszcza sok są. Że soku jest dużo. Czyli trzeba uważać na ubranka. Jak ci ludzie właśnie przychodzili tutaj kiedyś zajmować się tą farmą, no to spali tutaj, w tym miejscu. Jak się na to patrzy, to tak człowiek troszkę zaczyna inaczej patrzeć na rzeczy i doceniać to, co ma. Czas się tu zatrzymał nie aż tak dawno temu, w 2020 roku. Także od 6 lat to stoi takie nieruszane odłogiem. Medjugorje. No, ten wątek religijny można by poruszyć, ale to pewnie cały film można by nagrać o tym. Na pewno te motywy religijne się tu przeplatają bardzo mocno. I jeszcze tutaj takie drzewo, które widać, że nie rodzi zbytnio, no ale kilka pomarańczy na nim się znalazło. Te są większe zdecydowanie, bo tamte były po prostu takie bardziej maciupkie, a tutaj już widzimy taką dorodną. Okay. Y corta. Yeah. Eso. Perfect. Amen. Can you repeat what you just said? Very strong now. Czas spróbować tego, co Matka Ziemia dała. Twarde, ale takie dobre, słodkie. Niesamowite. To najlepsza rzecz, jaką próbowałem z tych naturalnych tu. Tak jak mówiłem, widać tu właśnie pojawia się cywilizacja. Także co ciekawe, to metro wszędzie niemalże, gdzie zauważyłem tutaj czas, to ono idzie górą, a nie dołem. Trochę inaczej niż metro tradycyjnie, ale widać, może zrobi robotę. Bienvenidos al canal de Panamá. Jestem podekscytowany jak dziecko w cukierni. To wszystko dlatego, że jesteśmy na kanale panamskim. Takie przedsięwzięcie, chciałem powiedzieć małe, chociaż raczej małe nie było, ale to jest tak naprawdę coś, co zmieniło świat. I to, w jaki sposób transportujemy nasze dobra. A tutaj na kanale w tym momencie przeprawia się Święty Andrzej. Święty Andrzej, tam na mostku ma napisane Safety First. Co oznacza jedno, albo słuchacie Świętego Andrzeja, albo pędzicie na spotkanie ze Świętym Piotrem. Święty Andrzej idzie mocno do dołu, ale nie, jeszcze nie tonie. Śluza ma opuścić go aż, jeżeli dobrze zrozumiałem, 9 metrów w dół. To jest naprawdę niemało. Święty Andrzej już nabrał prędkości. Zobaczcie, jak fajnie ma umiejscowione to lądowisko dla helikopterów. Jak bardzo dużo miejsca helikopter ma, żeby wylądować. Właśnie tu pan powiedział, że Święty Andrzej to przewozi raczej jakieś dobra typu zboża, ryże czy węgiel, aniżeli paliwa. To jest taki bardziej frachtowiec niż biją brawo, ale nie wiem, o co chodzi. Przegapiłem jakiś moment.
Ahí está el capitán saludando, ahí está. Sí. O, kapitan wyszedł. There you go. That's a Panama Canal pilot. There you go. Checking the operation. So the captain of the vessel. No tutaj wpływa właśnie statek typu Peace Polaris. Podobno sam Jarek z Leszkiem fundowali jego budowę. Po obu stronach tego statku jest tylko 60 cm z każdej strony wolnej przestrzeni, także to nawigowanie musi być bardzo precyzyjnie, żeby nie uderzyć. I widać, jak te liny się napinają i później luzują. I oni po prostu w ten sposób zapewniają to, że ten statek jest w dobrym miejscu. Ciekawy jestem czemu, ale widzę, że niektórzy z ludzi na statku mają kominiarki pozakładane, takie bandany. O, pewnie chronią się od słońca. Tak przypuszczam. W tym momencie widać właśnie, jak bardzo dużo już ten statek się opuścił. Ci ludzie jeszcze przed chwilą byli nad nami, teraz są już sporo pod nami. Odpoczywają niektórzy, chowają się w cieniu. To musi być też wymagająca praca na takim statku. Longer than 3 football fields, packed with thousands of truck-sized containers. Zobaczymy tutaj w Ameryce Centralnej dużo Toyot, które nie widziałem ich w Europie czy w Ameryce. Także dość unikatowe, takie śmieszne nawet trochę i często mają firanki w oknach. Ta akurat nie ma. Jakaś biedna wersja. No to tak na gorąco parę słów o kanale panamskim. To jest po prostu niesamowite. To jest taka atrakcja. To jest tak satysfakcjonujące zobaczyć, jak taka ogromna łódź wpływa. Jak ta woda tylko siłą grawitacji, bez żadnych pomp, podnosi i opuszcza tak ogromne statki. To jest coś niesamowitego. Później ten film wykonany perfekcyjnie w 3D. To 3D może nie jest najlepsze na świecie, ale film jest naprawdę interesujący. Można dowiedzieć się tyle ciekawostek, jak ogromne przedsięwzięcie to było. Zginęło tu 20 000 ludzi podczas budowy tego kanału. Jednym z ogromnych problemów, który był, to była malaria przenoszona przez komary, o której nikt nie wiedział, że to właśnie jest malaria. Później dopiero zrobiono badania, zalewanie tego terenu, później oczyszczanie. To jest, o tym można by mówić i mówić, to ja też wszystkiego nie zapamiętałem. Niemniej jednak jest to po prostu przedsięwzięcie na skalę całego świata i myślę, że zdecydowanie warto to zobaczyć. Ja zawsze chciałem zobaczyć kanał panamski, zobaczyłem, jestem przeszczęśliwy, także teraz może na spokojnie wyruszymy sobie w jakieś bardziej takie spokojniejsze miejsce, pochodzić po jakichś górkach, poczekać aż słońce się schowa, zrobi się trochę chłodniej, zrelaksować się, a później to zobaczymy, co będzie później. Jestem niesamowicie zadowolony, wyruszamy dalej. Jest tutaj bardzo dużo takich zwierząt, które nie wiadomo, czy są pańskie, czy bezpańskie. Jest na przykład taki kot, dla mnie to wygląda na rasowy właśnie, ale czy on jest rasowy, to nie wiem. A wybraliśmy się w okolice, żeby przejść się po takim parku, gdzie można sobie fajnie, elegancko pospacerować. Tam na dachu siedzą sępy, a tutaj jeszcze przed chwilą były ptaki z żółtymi ogonami, no ale już chyba ich nie ma. Natomiast chyba tu jeszcze jeden sęp siedzi na tym. Na gałęzi. Zobaczcie, co tu się dzieje. Leniwiec jest naprawdę wolny. To jest takie bardzo dobre zwierzę do fotografowania, bo ono szybko nie ucieka. Można zaparzyć kawkę, wrócić, on będzie 10 cm dalej. Kanał sprawił również to, że Panama stała się centrum biznesu pomiędzy Ameryką Południową a Ameryką Północną i jest tutaj wiele firm, które się zalokowały. Do tego Panama ma korzystne prawo podatkowe, także przyciąga tu również ludzi, często ze Stanów Zjednoczonych. Coś interesującego, jak pewna zmiana, tak jak ta zmiana z tym kanałem, potrafi zmienić całe państwo.